Czy przyznajesz, że kiedykolwiek popełniłeś przestępstwo lub kazałeś kogoś zabić? Odpowiedzi na to pytanie mogę udzielić jedynie księdzu podczas spowiedzi. Co dla ciebie znaczą żona i dzieci? Są moim największym skarbem. Przyznajesz, że jesteś mafiozą? Czy przeszkadza ci, gdy ktoś cię tak nazywa? W mediach zostałem tak nazwany tysiące razy. Gdyby mi to przeszkadzało, skończyłbym w psychiatryku. Dlaczego zająłeś się handlem narkotykami? W Kolumbii ludzie zajmują się tego rodzaju działalnością, żeby wyrazić swój sprzeciw. Inni robią to z powodów ambicjonalnych. Pablo Escobar, człowiek, który kupił Kolumbię. Najpotężniejszy, najbogatszy, najbardziej bezwzględny i brutalny przestępca XX wieku Pablo Escobar. Był największym kolumbijskim baronem narkotykowym i mózgiem wielkiego międzynarodowego kartelu kokainowego. Zbił fortunę liczoną w miliardach dolarów. Ponosił odpowiedzialność za porwania i zabójstwa setek osób, zachowując się niczym mafijny ojciec chrzestny i sam stanowiąc dla siebie prawo. Jego imię do dziś budzi grozę i fascynację. Dla jednych był bezwzględnym mordercą i symbolem narkotykowego terroru. Dla innych kimś w rodzaju Robin Hooda rozdającego biednym mieszkańcom Medellin pieniądze ze swojego narkotykowego imperium. Zbudował kartel, który kontrolował 80% światowego rynku kokainy, a jego majątek czynił go jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. Ale za tym bogactwem kryła się bezlitosna gangsterska struktura, dla której wojna, zamachy, porwania i tysiące ofiar były zwykłą codziennością. Escobar zamienił Kolumbię w arenę krwawej walki. Kupował polityków, policjantów i całe instytucje, a gdy nie dało się ich kupić, eliminował ich bez litości. Posłuchajcie opowieści o tym, jak chciwość i ambicja jednego człowieka wstrząsnęły całym państwem, a nawet światem, a rząd Kolumbii powaliły na kolana. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka. Jeżeli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału, to nie zapomnijcie, prosimy o zostawieniu komentarza, wciśnięcia kciuka do góry i subskrypcji. Jeśli masz ochotę pomóc nam tworzyć ciekawe treści i zostać współtwórcą naszych kolejnych materiałów, zapraszamy Cię do grona patronów kanału Faktolista na patronite.pl, do którego link znajdziesz w opisie. Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie. Zaczynamy. Życie uwikłane w historię. Narodziny narkobossa. Aby zrozumieć życie i losy Pablo Escobara, najpierw musimy na chwilę zanurzyć się w burzliwej historii Kolumbii. Ponieważ, jak pisał Mark Bowden w książce Polowanie na Escobara, Kolumbia to państwo, w którym rodzi się mnóstwo bandytów. Od zawsze była krajem trudnym do rządzenia. Naród był dziką i nieposkromioną pięknością, spowitą tajemnicą. Już od czasów starożytnych można dostrzec charakterystyczną cechę mieszkańców tych ziem – upór i niezależność. Obdarzona żyzną ziemią i łagodnym klimatem Kolumbia tworzyła środowisko sprzyjające izolacji. Przybyli na te tereny Hiszpanie od 1525 roku brutalnie próbowali je podbić. I choć ostatecznie im się to udało i włączyli je w skład wicekrólestwa Peru, a następnie wicekrólestwa Granady, to ich rządy nie były łatwe i przyjemne. I co jakiś czas musieli tłumić bunty przeciwko hiszpańskiej władzy. Z kolei, kiedy na początku XIX wieku marzący o Wielkiej Kolumbii łączącej Kolumbię, Peru i Wenezuelę, zwany Wielkim Wyzwolicielem Simón Bolívar, po wielu walkach wyzwoleńczych utworzył Federację Wielkiej Kolumbii, ta przetrwała jedynie chwilę, ponieważ anarchia i samowola lokalnych władz, utrudniając rządy, ostatecznie doprowadziła do wojny domowej, dyktatorskiej próby poradzenia sobie z sytuacją przez Bolívara i w konsekwencji puczu i ostatecznego upadku całego projektu. W wielu regionach, zwłaszcza na południu i zachodzie, a nawet w górskich wioskach wokół głównych miast, prawo i władza państwowa były jedynie iluzją, a i Kościół musiał wykazywać się ogromnym sprytem.
Chcąc wprowadzać wiarę w tak trudny teren, stworzył unikalną hybrydę. Połączenie chrześcijaństwa z lokalnymi rytuałami, pełne przesądów, magii, a nawet przemocy. Przemoc w Kolumbii była zresztą wszechobecna. Tylko w XIX wieku, już po upadku Wielkiej Kolumbii, dwie dominujące partie, konserwatyści promujący silną pozycję kościoła i antyklerykalni liberałowie, stoczyły 8 wojen domowych o rolę kościoła i państwa. Największy konflikt, znany jako Wojna Tysiąca Dni, wybuchł w 1899 roku. Bilans był druzgocący: 100 000 ofiar i zrujnowana gospodarka. Kolumbijscy chłopi, rozdarci między zwaśnionymi frakcjami, tracili wiarę we władzę i prawo. Dla nich bohaterami stawali się przestępcy. Ludzie, którzy choć ograbiali bogatych posiadaczy ziemskich, w ich oczach jawili się jako jedyni, którzy przeciwstawiali się chaosowi i wszechobecnej niesprawiedliwości. Pół wieku później, mimo upływu czasu, niewiele się zmieniło. Przemoc była na porządku dziennym, a krajem wstrząsał nowy konflikt, zwany potocznie La Violencia. Tak jak wcześniej, jego podłożem była walka o władzę, a ostatecznym zapalnikiem zabójstwo najbardziej wówczas popularnego kolumbijskiego polityka, kandydata na prezydenta z ramienia Partii Liberalnej, Jorge Lisera Gaitana. Błyskotliwego przywódcy, prawnika i socjalisty, który sam o sobie mówił pod koniec swoich przemówień do rozentuzjazmowanego tłumu: „Nie jestem człowiekiem, jestem ludem”. Śmierć Gaitana stała się punktem zwrotnym w historii Kolumbii, a nadzieja na jej spokojną przyszłość umarła wraz z nim. Jego zabójstwo wywołało falę zamieszek znanych jako El Bogotazo. Stolica pogrążyła się w chaosie. Tłumy demolowały sklepy, podpalano budynki, a rabunki i pijaństwo mieszały się z politycznym gniewem. Prezydent Ospina wezwał na pomoc wojsko, ale zamiast porządku w wielu miejscach skończyło się to strzelaninami. Powstanie stłumiono, jednak gniew rozprzestrzenił się na cały kraj. Tak rozpoczął się jeden z najkrwawszych okresów w dziejach Kolumbii, wspomniana wcześniej La Violencia. W ciągu następnych lat życie straciło około 200 000 ludzi, w większości chłopów. Na wsiach rząd walczył z partyzantami i paramilitarnymi bandami, a prywatne i państwowe armie terroryzowały ludność. Śmierć Gaitana obudziła demony przemocy, które od wieków drzemały w Kolumbijczykach. W 1953 roku władzę przejął generał Gustavo Rojas Pinilla, ustanawiając wojskową dyktaturę. Brutalne rządy na chwilę wyhamowały chaos, lecz już 5 lat później Pinilla został obalony. Władzę przejęli oficerowie, którzy ustanowili system rotacyjnych rządów liberałów i konserwatystów, co w praktyce uniemożliwiało jakiekolwiek trwałe reformy. W latach 60. Kolumbia ugrzęzła w stagnacji. W górach i dżungli kryli się marksistowscy partyzanci, a centralny rząd coraz bardziej tracił kontrolę nad krajem. Na znaczeniu coraz bardziej zaczęły zyskiwać małe grupy bogatych rodzin z Bogoty. Przemoc stawała się nie tylko normą, ale wręcz perwersyjną sztuką. Nie chodziło już o samo zabicie przeciwnika. Mordowano na oczach jego bliskich, ciała ćwiartowano i wystawiano na widok publiczny, by siać strach. Kolumbia stała się państwem, w którym nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. I właśnie w takich czasach, 1 grudnia 1949 roku, na świat przyszedł człowiek, który miał ucieleśnić tę rzeczywistość. Największy przestępca XX wieku, Pablo Emilio Escobar Gaviria. To surowe i nieprzewidywalne środowisko ukształtowało charakter przyszłego narkobossa. Człowieka, który wkrótce miał wstrząsnąć całym krajem. Od króla nagrobków do legendy. Człowiek z mniejszymi ambicjami mógłby pozostać przy życiu, być bogaty, wpływowy i mieszkać dostatnio i otwarcie w Medellin. Pablo jednak nie zadowalał się byciem tylko bogatym i wpływowym. Chciał być podziwiany, chciał być szanowany, chciał być kochany.
pisał Mark Bowden. Trudno uwierzyć, że te słowa dotyczą chłopaka, który zaczynał swoją drogę od kradzieży nagrobków, sprzedaży fałszywych losów loteryjnych i drobnych przekrętów na ulicach Medellin. Zanim stał się najpotężniejszym baronem narkotykowym świata, był dzieckiem z kolumbijskiej prowincji, które powoli uczyło się, że w jego ojczyźnie do wszystkiego dochodzi się siłą, sprytem i bezwzględnością. Matka Pabla, Hermilda Gaviria, była nauczycielką. Wykształconą i ambitną, ale w realiach lat 50. całkowicie bezsilną wobec wszechobecnej przemocy i śmierci. Ojciec, Abel de Jesus, zajmował się rolnictwem. Wbrew temu, co mówił sam Pablo i opłacani przez niego publicyści, nie wychowywał się w skrajnej biedzie. Żyli w Envigado, na przedmieściach Medellin. I to tam młody Pablo dorastał. Gdy był nastolatkiem, w Envigado zrodził się podobny do subkultury hipisowskiej nihilistyczny ruch młodzieżowy Nadaismo, wyznawcy niczego, który z czasem objął cały kraj. Jego wyznawcy palili marihuanę, wyśmiewali religię, gardzili tradycyjnymi wartościami. Escobar szybko wsiąkł w tą atmosferę. Pierwszego jointa zapalił jako nastolatek i już nie przestał palić do końca życia. Później dzień zaczynał od skręta, a kończył na narkotykowym haju. Z nauką nie było mu po drodze. W wieku 16 lat został wyrzucony z liceum i choć próbował wrócić, ostatecznie kupił sobie świadectwo. Matce tłumaczył, że nie nadaje się ani do nauki, ani do normalnej pracy. Twierdził, że chce zostać kimś wielkim. Jednak w tym czasie był już na dobrej drodze, żeby zostać zawodowym gangsterem. W Medellin istniała długa tradycja prowadzenia podejrzanych interesów. Słynęło ono z tzw. contrabandistas, czyli ludzi zajmujących się przestępczością zorganizowaną, polegającą m.in. na przemycie złota, szmaragdów, potem marihuany, aż w końcu kokainy. Pablo zaczynał skromnie, od wyłudzania pieniędzy na ulicach Medellin. Krążyły legendy, że wraz ze swoim gangiem zajmował się także kradzieżą płyt nagrobnych z cmentarzy, które następnie piaskowali i odsprzedawali dalej. Sprzedawał też przemycone papierosy oraz fałszywe losy na loterię. Był zuchwały i pewny siebie, przez co szybko wyrósł na lidera młodocianych przestępców. Zanim skończył 20 lat, widniał już w policyjnej kartotece jako złodziej samochodów. Z początku rozbierał auta na części. Później, przekupując urzędników, rejestrował skradzione pojazdy na nowe dokumenty i sprzedawał je w całości. W tym czasie spędził też kilka miesięcy w więzieniu w Medellin. Ambicja i spryt Pabla nie pozwalały mu stać w miejscu. Z biegiem czasu rozkręcił jeszcze bardziej dochodowy interes. Zaczął sprzedawać ochronę. Za odpowiednią opłatą gwarantował, że nic nie stanie się czyjemuś samochodowi. W końcu w swojej działalności doszedł do pierwszych, bardziej bezwzględnych metod pozyskiwania pieniędzy. Zaczął zajmować się brutalnym ściąganiem długów. Wynajmował osiłków, którzy porywali zadłużonych ludzi i żądał od rodziny okupu w wysokości długu. Jeśli nie zapłaciła, delikwent był zabijany. Choć zdarzało się to także pomimo zapłacenia okupu, gdyż w ten sposób Pablo chciał budować swoją legendę. Żył w świecie, w którym posiadanie dużych pieniędzy wiązało się z umiejętnością ich ochrony. W nim każdy wiedział, że finansowy sukces niesie konieczność konfrontacji ze skorumpowaną policją oraz przedstawicielami rządu, którzy również chcieli uszczknąć coś dla siebie. Z czasem porwania w celu odzyskiwania długów przerodziły się w najzwyklejsze porwania dla okupu. Jednym z głośniejszych było uprowadzenie w 1971 roku przemysłowca Diego Echaverrii, szanowanego w wyższych sferach, lecz nielubianego przez biednych robotników. Rodzina zapłaciła okup, ale ofiara i tak została zamordowana. To właśnie wtedy w slumsach Medellin zaczęto mówić o Escobarze z mieszaniną strachu i podziwu, nazywając go El Doctor. W połowie lat 70. nastąpił przełom w kryminalnej działalności Escobara. Marihuana powoli schodziła na dalszy plan, a w Kolumbii pojawiła się nowa, bardziej dochodowa substancja – kokaina. Escobar wyczuł moment.
To dzięki temu białemu proszkowi miał zarobić miliardy i zdobyć władzę, o jakiej wcześniej nie śnił. Pod koniec lat 70. dochód netto z tego biznesu był liczony w miliardach dolarów. Pablo stawał się coraz bardziej bezwzględny. Był zdeterminowany. Po kolei eliminował wszystkich, którzy za bardzo chcieli podłączyć się do strumienia kokainowej kasy. Jeśli widział gdzieś dobrze prosperujące laboratorium, wpychał się do interesu. Jeśli ktoś znalazł nową drogę przerzutową na północ, żądał większości przychodów. Do połowy lat 80. Pablo tylko w samym Medellin posiadał 19 posiadłości z lądowiskami dla helikopterów, statki, samoloty, nieruchomości na całym świecie, wielkie połacie ziemi, apartamentowce, a nawet banki. W 1976 roku ożenił się z 15-letnią Marią Victorią Henao. Jednak już 2 miesiące później został aresztowany. Agenci DAS znaleźli 39 kg kokainy w kole zapasowym ciężarówki należącej do grupy Escobar. Groziło mu wiele lat więzienia, ale dzięki korupcji i groźbom udało mu się wyjść na wolność. Początkowo próbował przekupić sędziego, ten był jednak nieugięty. Użyto zatem fortelu i jako adwokata zatrudniono brata sędziego, z którym ten się nie dogadywał. Zgodnie z oczekiwaniami sędzia wycofał się ze sprawy, a nowy okazał się bardziej przekupny niż poprzednik, w związku z czym Pablo wyszedł na wolność. Zagranie to okazało się tak bezczelne, że sędzia sądu apelacyjnego przywrócił zarzuty i nakazał ponowne aresztowanie Escobara. Kolejne apelacje jednak skutecznie odwlekały wykonanie decyzji, aż w marcu 1977 roku doszło do tragedii. Zabito 2 agentów DAS, którzy wcześniej doprowadzili do jego zatrzymania. Dzięki temu Escobar pozostał na wolności, a od tego momentu coraz częściej kojarzono go ze słynnym powiedzeniem plata o plomo, srebro albo ołów. Oznaczało ono prosty wybór, albo łapówka, srebro, albo kula, ołów. Pod koniec lat 70. Escobar miał już pod kontrolą cały przemysł kokainowy w Medellin. Pobierał podatek od każdego transportu, a w zamian gwarantował ochronę i odszkodowanie za stracone ładunki. Zyski były tak ogromne, że mógł przekupić niemal każdego – policjantów, celników, polityków. Grupy antynarkotykowe przejmowały mniej niż 1 transport z 10. Straty zawsze były znacznie mniejsze niż zyski. Czasem jednak dla uwiarygodnienia działań policji Pablo świadomie pozwalał na przejęcie kilku transportów. Było go na to stać. Stał się nieoficjalnym królem Medellin i czuł się bezkarny, tym bardziej po uniknięciu wyroku z 1976 roku. W 1979 roku zbudował swoją wartą $63 miliony wizytówkę. Posiadłość Hacienda Nápoles. Był to prywatny raj o powierzchni 20 km². Lądowiska dla helikopterów, sztuczne jeziora, luksusowe wille, a nawet prywatne zoo z hipopotamami, lwami i nosorożcami. Ponadto 6 basenów, sztuczne jeziora, stoły do bilarda, automaty do gier. Krótko mówiąc, wszystko, co można kupić za pieniądze. Jednocześnie Pablo dbał o wizerunek dobrego wujka. W Medellin budował boiska, remontował drogi, finansował szkoły i szpitale. Dealerom płacił tyle, że ci mogli kupować domy i samochody. Dla biednych stawał się bohaterem, kimś, kto robił dla nich więcej niż rząd. Miał też przy tym wszystkim wsparcie Kościoła, a niektórzy księża mieli go popierać do końca życia. I tak właśnie rodziła się legenda Escobara. Bezwzględnego gangstera, który w oczach wielu ludzi był dobroczyńcą i królem Medellin. Kariera polityczna Wielkiego Dona. Pod koniec lat 70., kiedy Pablo miał już wszystko, fortunę, wpływy i armię ludzi gotowych wykonać każdy jego rozkaz, a mimo to jego ambicja była niezaspokojona,
postanowił sięgnąć po coś, czego nie dały mu pieniądze: władzę polityczną i prestiż z nią związany. W 1978 roku został wybrany na rezerwowego członka Rady Miejskiej w Medellin. To była jednak tylko rozgrzewka, bo już 4 lata później kandydował do kongresu jako zastępca reprezentanta Envigado Jaira Ortegi. Nagle oficjalnie stał się szanowanym obywatelem Kolumbii. Tytuł parlamentarzysty dawał mu immunitet, a tym samym gwarancję, że nie będzie sądzony za przestępstwa w ojczyźnie. Otrzymał też wizę dyplomatyczną, którą chętnie wykorzystywał podczas podróży z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Jego ambicje zyskiwały takiego rozmachu, że swoim przyjaciołom opowiadał, iż chce zostać prezydentem Kolumbii. W tym czasie część kolumbijskiej elity zaczęła postrzegać narkobiznes jako nową gałąź przemysłu. Twierdzono, że kokaina stworzyła nową, zamożną klasę średnią, podobnie jak ropa naftowa na początku XX wieku. Narkos poczuli się silni. Zaczęli żądać, aby państwo zalegalizowało ich działalność. Z czasem niektórzy przedstawiciele władz, a także dobrze opłacani dziennikarze zaczęli optować za legalizacją handlu kokainą. Narkopieniądze płynęły szerokim strumieniem, także do kieszeni polityków. Między innymi kampanie prezydenckie obu kandydatów w 1982 roku finansowano właśnie z tych funduszy. Escobar mógł pozostać w cieniu, sterować zza kulis i żyć w dostatku do końca życia, ale jego narcystyczna natura kazała mu błyszczeć. Chciał być jednocześnie donem i kontrabandistą. Z jednej strony w latach 70. usiłował zatuszować swoją kryminalną przeszłość, między innymi wynajmował dziennikarzy, kupił gazetę Medellin Civica i publikował tam artykuły wychwalające swoje zasługi, a jednocześnie w prywatnych rozmowach chwalił się swoimi dokonaniami. W 1979 roku nastąpiło coś, co już na zawsze naznaczyło życie Escobara. Kolumbia podpisała z USA traktat ekstradycyjny, na mocy którego przemytnicy mogli być wydawani do Stanów i tam sądzeni. Dla Escobara była to największa groźba. W Ameryce nie miał wpływów ani możliwości korumpowania sędziów. Od tej chwili walka z ekstradycją stała się jego obsesją i głównym punktem programu politycznego. W tamtych czasach Pablo Escobar stał się dla młodych Kolumbijczyków symbolem nowej epoki. Uosabiał bunt, władzę i ryzyko, a jednocześnie był bohaterem ludowym, który wybił się z niczego. Jego fortuna rosła z każdą dostawą kokainy. Transportował ją całymi flotami samolotów, przerobionymi Boeingami, a nawet zdalnie sterowanymi łodziami podwodnymi. Mimo globalnej sławy i sukcesów finansowych, jego ambicje skupiały się na Kolumbii, gdzie pragnął szacunku i uznania elit. Chciał wejść do ekskluzywnego klubu Medellin, zasiadać przy stołach z polityczną arystokracją. Kiedy ostatecznie spotkał się z odrzuceniem, a jego próba powrotu do parlamentu, o której za chwilę, skończyła się skandalem, poczuł się upokorzony. I to właśnie wtedy narodziła się nowa twarz Escobara. Nie polityka, lecz bezwzględnego wroga państwa. I od tego momentu Kolumbia wkroczyła w najbardziej krwawą dekadę swojej historii. Początek upadku. Zabójstwo ministra sprawiedliwości Rodrigo Lary. W 1983 roku na scenie politycznej Kolumbii pojawił się ktoś, kto, choć nie tyle z moralnych pobudek, co raczej głównie zwyczajnej politycznej walki o wpływy i władzę, to jednak miał odwagę powiedzieć nie Pablo Escobarowi. Młody i ambitny minister sprawiedliwości Rodrigo Lara Bonilla. Prawdopodobnie nie do końca zdając sobie sprawę, na jak bardzo niebezpiecznego przeciwnika trafił, od pierwszego dnia urzędowania wziął na celownik rosnące wpływy narkobosów.
Escobar podczas kampanii na zastępcę Jairo Ortegi w kongresie włożył bardzo dużo wysiłku w wyczyszczenie swojej przeszłości. Ale Lara wiedział, kim jest naprawdę. Uznał, że najlepszym sposobem, by obnażyć mechanizmy narkopieniędzy, będzie publiczne uderzenie w człowieka, który za tym stał i którego wszyscy się bali. Oficjalnie zakwestionował wejście narko do życia publicznego i politycznego. Jednak strona przeciwna wcale nie zamierzała składać broni. 16 sierpnia 1983 roku w kongresie przy pełnej sali widzów doszło do otwartego starcia. Jairo Ortega, główny reprezentant Envigado, którego zastępcą był Escobar, rozpoczął atak, którym zamierzał skompromitować wojującego ministra. Rozdał delegatom fotokopię czeku na $13,000, które miały pochodzić od znanego przemytnika Evaristo Porrasa i wspierać kampanię Lary. Ale Lara nie stracił rezonu. Pokazał, że nie boi się ani Ortegi, ani samego Escobara. Wstał i oświadczył, że jeśli kiedykolwiek ktoś udowodni mu powiązania z mafią, natychmiast poda się do dymisji. Następnego dnia, kiedy gazeta El Espectador przypomniała o aresztowaniu Pabla w 1976 roku za handel narkotykami, sprawa nabrała rozpędu, a kolejne wydarzenia wymykały się spod kontroli. Wkrótce wznowiono śledztwo w sprawie śmierci policjantów, którzy aresztowali Escobara, oraz wydano nakaz jego aresztowania. Niestety sędzia, który go podpisał, niedługo później został znaleziony martwy w swoim samochodzie. Pablo Escobar wysłał jasny sygnał: każdy, kto stanie mu na drodze, zginie. Postawił się, tyle że w tym momencie jego kariera polityczna była już na ostatniej prostej do jej zakończenia. W krótkim czasie stracił wszystko, co tak mozolnie w polityce budował. Usunięto go z nowej partii liberalnej, odebrano immunitet, ambasada USA cofnęła wizę, a nawet Kościół odciął się od jego programów społecznych. To był koniec Pabla Escobara, polityka. W odwecie próbował szantażu. Groził, że jeśli rząd nie zrezygnuje z traktatu ekstradycyjnego z USA, on i Carlos Leder, współzałożyciel kartelu z Medellin, zamkną 1500 zakładów w Medellin i wyrzucą z pracy dziesiątki tysięcy ludzi. Ostatecznie w styczniu 1984 roku Pablo musiał oficjalnie wycofać się z polityki. W jego logice jedynym wytłumaczeniem działań Lary było to, że minister został opłacony przez jego wrogów, kartel Scali lub Amerykanów. Potraktował to jako zniewagę i nie mógł przeboleć. Dlatego już kilka miesięcy później potyczka między Larą a Escobarem skończyła się w jedyny możliwy w tamtych czasach sposób. 27 kwietnia 1984 roku 7 kul z karabinu maszynowego posłanych w stronę Mercedesa ministra zakończyło jego życie. To morderstwo zmieniło wszystko. Kolumbijski rząd nie miał już złudzeń. Kartele stały się śmiertelnym zagrożeniem dla państwa. Coraz bardziej zaczęto się skłaniać do przyjęcia pomocy od USA. Prezydent Belisario Betancourt przysięgał nad grobem Lary, że wprowadzi w życie umowę ekstradycyjną ze Stanami, a policja dostała zielone światło do konfiskaty majątków narkobosów. Z czasem kokaina przestała być czymś pociągającym i prestiżowym, szczególnie kiedy zaczęła się pojawiać w tańszej postaci jako przeznaczony do palenia crack. Wreszcie zaczęła być traktowana jako epidemia niszcząca ludziom życie. Przemytnicy tacy jak Pablo Escobar przestali być traktowani jako ludzie idący z duchem czasu, a nareszcie zaczęli być postrzegani jako przestępcy i stali się w Kolumbii wrogami publicznymi. W związku z coraz bardziej zaostrzającą się polityką władz, Pablo w kilka tygodni po zamordowaniu Lary zdecydował się na ucieczkę do Panama City, gdzie już wcześniej osiedlili się inni narkobosowie, m.in. Carlos Leder, José Rodríguez Gacha i bracia Ochoa. Kilka tygodni później, chcąc podreperować swoją reputację, na spotkaniu w hotelu Marriott w Panama City z byłym prezydentem Kolumbii Alfonso Lópezem wraz z Jorge Ochoą oświadczyli, że reprezentują tak zwaną kopułę, czyli 100 najważniejszych kolumbijskich przemytników
i że wszyscy zgodzili się przenieść miliardy zdeponowane w szwajcarskich bankach do Kolumbii w zamian za rządową obietnicę zachowania przez nich fortun i niezastosowania wobec nich ekstradycji. Propozycja zanęciła rządzących. Prezydent Betancourt wyraził zgodę na rozmowy, wysyłając do Panama City prokuratora generalnego Carlosa Jimeneza Gomeza, który na miejscu otrzymał od Escobara 6-stronicowy list z propozycją ugody. W nim zapewniał, że to nie on stoi za zabójstwem Lary oraz obiecywał, że kolumbijscy przemytnicy raz na zawsze pomogą wyeliminować przemyt z ich kraju. Oczekiwał również, że rząd zgodzi się anulować przestępstwa popełnione przez narkobossów w przeszłości. Propozycja została odrzucona, zarówno przez kolumbijskich konserwatystów, jak i ambasadę USA, którzy krytykowali prezydentów za próbę negocjacji z kryminalistami. Escobar jednak się nie poddawał. Pomimo fortuny pozwalającej żyć wygodnie i spokojnie w dowolnym miejscu na świecie, postanowił wrócić do Kolumbii. Jak sam twierdził, był zagorzałym patriotą i nie wyobrażał sobie mieszkać poza swoją ojczyzną. Dlatego kolejne lata spędził na próbach urzeczywistnienia zakazu ekstradycji. Jak zwykł mawiać, lepszy grób w Kolumbii niż cela więzienna w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w maju 1984 roku panamskie siły zbrojne na zlecenie wojskowego przywódcy Panamy, generała Manuela Noriegi, zaatakowały laboratoria należące do kartelu, Escobar uciekł z Panama City i przeniósł się do stolicy Nikaragui, Managua. Tam, za sprawą przemytnika kokainy Barrego Silla, na celownik wzięła go amerykańska agencja rządowa DEA. Zatrzymany przez agencję Seal, mając w perspektywie 57 lat odsiadki, wybłagał status świadka. Choć ostatecznie mało mu się to opłaciło, bo już 2 lata później w Luizjanie został zamordowany przez jednego z sicario, płatnych zabójców Escobara. Narastające kłopoty wzmocniły w Pablu przekonanie, że nieważne jak gorąco będzie wokół niego w Kolumbii, to jednak tam będzie najbezpieczniejszy. Zabrał rodzinę i po prostu wrócił do domu. Nigdy później już nie opuścił Kolumbii. Pod koniec 1984 roku był w Medellin praktycznie nietykalny. Dzięki korupcji policji oraz sądów otwarcie poruszał się po mieście, chociaż oficjalnie cały czas był uciekinierem. W lipcu 1985 roku Pablo, nie zważając na wcześniejsze porażki, po raz kolejny próbował dogadać się z władzami. Obietnica oddania się w ręce policji, jeżeli rząd nie wydali go do USA, ponownie spotkała się z odmową. Wtedy postanowił przygotować się na długą i zaciętą walkę. Utworzył organizację Extraditables, a jej członkowie poprzysięgli walkę na śmierć i życie z procedurą ekstradycyjną. I tak w połowie lat 80. głównym celem Escobara stała się walka z systemem sądowniczym w myśl zasady plata o plomo. Każdy urzędnik pracujący w tym czasie w Bogocie żył pod presją. Od czasu zabójstwa ministra Lary życie straciło ponad 30 sędziów. Klimat terroru punkt kulminacyjny osiągnął w listopadzie 1985 roku, gdy partyzanci z organizacji M19 z żądaniami zerwania umowy ekstradycyjnej z 1979 roku zaatakowali Pałac Sprawiedliwości w Bogocie. Atak zakończył się tragedią. Śmiercią blisko 50 pracowników pałacu, w tym 11 z 24 sędziów. A w jego trakcie partyzanci zniszczyli również ponad 6 000 akt kryminalnych, w tym te dotyczące przeszłości Escobara. Pod koniec 1986 roku poważnie już zastraszeni sędziowie Sądu Najwyższego ogłosili, iż umowa ekstradycyjna jest nieważna z przyczyn technicznych. Argumentowano, że została podpisana przez przedstawiciela prezydenta zamiast niego samego. Escobar mógł zacząć świętować, jednak smak zwycięstwa mocno popsuł mu już kilka dni później nowo wybrany prezydent Virgilio Barco, który podpisał dokument ponownie, przywracając jego moc.
Ponadto w tym samym roku prezydent USA Ronald Reagan wydał Narodowe Zarządzenie Bezpieczeństwa nr 221, w którym po raz pierwszy uznano handel narkotykami za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Pablo w tym czasie prowadził już otwartą wojnę na pełną skalę. Do końca 1987 roku niemal codziennie docierały informacje o nowych zabójstwach. Choć on sam paradoksalnie żył wtedy spokojnie i dostatnio, jakby przemoc i chaos, które sam rozpętał, w ogóle go nie dotyczyły. Dopiero pod koniec 1988 roku Escobar po raz pierwszy spotkał się z adwokatem specjalizującym się w sprawach kryminalnych, Roberto Uribe. Od tej chwili prawnik stał się jego powiernikiem. Później ze zdumieniem wspominał, że nie mógł uwierzyć, jak ktoś tak spokojny, kto nigdy nie podnosił głosu, kto nie przeklinał, kto był tak uprzejmy, mógł być jednocześnie tak agresywny, jak o nim mówiono. Niedługo później Uribe wraz z zespołem prawników Escobara ponownie zwrócił się do rządu z ofertą. Nieco zmienioną, gdyż Pablo wycofał się z wcześniejszej propozycji sprowadzenia miliardów dolarów z zagranicznych kont do Kolumbii. Nadal jednak podtrzymywał, że wycofa się z narkobiznesu w zamian za całkowite ułaskawienie jego i jego kompanów oraz wycofania się z pomysłu ekstradycji. W tamtym czasie Escobar wprawdzie zastraszył lub przekupił niemal każdego urzędnika w Kolumbii, ale było oczywiste, że w Bogocie nikt nie odważy się podpisać porozumienia, które mogłoby narazić relacje z rządem Stanów Zjednoczonych. Przyszłość gangstera stawała się coraz bardziej niepewna, a na horyzoncie pojawiło się kolejne zagrożenie – Luis Carlos Galán. Charyzmatyczny kandydat na prezydenta z ramienia Partii Liberalnej zdobywał ogromne poparcie społeczne i nie krył swojego stanowiska wobec kartelu z Medellin. Jak pisał Mark Bowden, przysiągł, że wybawi Kolumbię od przemytników narkotykowych i nie ukrywał, że chce ich wysłać na rozprawę i więzienie do Stanów Zjednoczonych. Pablo Escobar wiedział, że zabicie Galana rozpętałoby gniew społeczeństwa, ale od lat żywił do niego również osobistą urazę. Wszak to on poparł publiczne ataki ministra Lary na Pabla w 1984 roku i wyrzucił go z nowego liberalnego ruchu politycznego. W oczach Escobara stał się symbolem wszystkich jego politycznych upokorzeń. Ostatecznie doszedł do wniosku, że pozostawienie Galana przy życiu przyniesie tyle samo szkody, co jego zabicie. I 18 sierpnia jeden z sicario Escobara najzwyczajniej zastrzelił Galana w czasie wygłaszania przemówienia na wiecu wyborczym. Na tym się jednak nie skończyło. Już 3 miesiące później ludzie Escobara próbowali pozbyć się kolejnego kandydata na prezydenta, Cesara Gavirii. Podłożono bombę w samolocie linii Avianca. Zginęło 110 osób, w tym 2 Amerykanów. Gavirii nie było wówczas na pokładzie, jednakże ten akt terroru uczynił z Pabla wroga publicznego numer 1 na całym świecie. A więc wojna. Zabicie Luisa Galana oznaczało jedno. Prezydent Kolumbii Virgilio Barco Vargas wypowiedział kartelowi otwartą wojnę, a do walki wezwał także Stany Zjednoczone. Prezydent George Bush już kilka tygodni po zamordowaniu Galana podpisał Narodowe Zarządzenie Bezpieczeństwa nr 18. Dokument przewidywał przekazanie aż $250 milionów w ciągu 5 lat na sprzęt wojskowy, szkolenie policji i działania wywiadowcze w regionie Andów. Niedługo później do tej sumy dorzucono kolejne 65 milionów, tym razem przeznaczone wyłącznie na pomoc militarną dla Kolumbii. Pierwsze efekty pojawiły się błyskawicznie. Już po 4 miesiącach ponad 20 podejrzanych o przemyt narkotyków zostało odesłanych do USA na procesy. W samej Kolumbii we współpracy z Amerykanami powołano specjalne oddziały policji, a najsłynniejszym z nich stał się stacjonujący w Medellin Bloque de Búsqueda, to jest blok poszukiwawczy. Na jego czele stanął pułkownik Hugo Rafael Martínez Poveda. Cichy, zdystansowany, z wyglądu bardziej przypominający Europejczyka niż Kolumbijczyka. W latach 80. obejmował różne stanowiska dowódcze, ale był raczej administratorem niż oficerem polowym. Pablo natychmiast zadrwił z nowego przeciwnika.
nie przetrwają nawet 15 dni, oświadczył. I rzeczywiście, w pierwszych tygodniach Escobar zabił 30 z 200 ludzi Martineza. Jednak pułkownik miał osobistą motywację. W sierpniu 1989 roku Sicarios zamordowali jego przyjaciela, pułkownika Waldemara Franklina, jako zemstę za zatrzymanie żony i dzieci Escobara. I mimo trudności już w pierwszym miesiącu blok poszukiwawczy przypuścił szturm na jedną z finka Escobara ukrytą w dżungli. Pablo uciekł dosłownie w ostatniej chwili, ale pierwszy raz poczuł, że ktoś depcze mu po piętach. W odwecie, w garażu bloku mieszkalnego w Bogocie, gdzie mieszkała rodzina Martineza, znaleziono samochód pułapkę. Bomba miała wystarczyć, by wysadzić cały budynek, ale odkryto ją w ostatniej chwili po anonimowym telefonie. A niedługo po tym zdarzeniu pułkownik Martinez otrzymał propozycję nie do odrzucenia. Pablo oferował mu $6 milionów w zamian za zakończenie polowania na niego. Martinez nie zastanawiał się długo. Posłańcowi powiedział tylko: powiedz Pablowi, że przyszedłeś, ale mnie nie zastałeś, po czym udawaj, że to nigdy się nie zdarzyło. W październiku 1989 roku do gry wkroczył nowy gracz. Amerykańska tajna jednostka wywiadowcza Centra Spike, dysponująca technologią, która w Kolumbii mogła uchodzić niemal za czystą magię. Z pokładów niepozornych Beechcraftów 300 i 350 potrafili namierzyć każdy sygnał telefoniczny czy radiowy z dokładnością do kilkuset metrów. Mogli zdalnie aktywować telefony komórkowe nawet bez włączania ekranu. Do misji wymagającej całkowitej dyskrecji dużo wcześniej sprowadzone do Kolumbii 2 warte $50 milionów samoloty szpiegowskie, które z pozoru wyglądały jak zwykłe maszyny wykorzystywane do lotów komercyjnych, zostały zmodyfikowane i wyposażone w super nowoczesny sprzęt nasłuchowy oraz lokalizacyjny. Gdy maszyna osiągnęła wysokość od 20 do 25 tysięcy stóp, wypuszczano anteny, rozkładano ukryte w ścianach panele oraz przyłączano komputery do głównego komputera pokładowego. W tamtym okresie nikt z najwyższych przywódców kartelu nie korzystał ze standardowych naziemnych linii telefonicznych ani centralnej kolumbijskiej sieci telefonicznej. Wiadomo było, że policja miała ją pod kontrolą. Jednak żaden z przywódców kartelu nie przypuszczał, że ktokolwiek mógł podsłuchiwać ich rozmowy wykonywane przez telefony komórkowe i radiotelefony. Odkąd Centra Spike rozpoczęła działalność, Pablo coraz częściej podejrzewał, że w jego otoczeniu działa kret. A ostatecznie w marcu 1990 roku odkrył, że jego rozmowy są podsłuchiwane, do czego przyczynił się sam rząd kolumbijski. Kiedy Centra Spike podsłuchała rozmowę Escobara z jednym z przywódców Sicarios, podczas której planowali zamordowanie kolejnego kandydata na prezydenta, nagranie zostało przekazane rządowi Kolumbii, a kilka najbardziej prawdopodobnych celów Escobara szybko dostało ochronę. Jednak ofiarą stał się człowiek, którego nie brano pod uwagę. Pablo od razu zaprzeczył, że to on był odpowiedzialny za zamach, jednak rząd nie mógł się powstrzymać przed upublicznieniem rozmowy i nagrania wyciekły do prasy. Od tego momentu głos identyfikowany w podsłuchach jako Escobar nigdy już nie prowadził swobodnych rozmów przez telefon komórkowy czy radiotelefon. Ten błąd kolumbijskiego rządu znacząco utrudnił pracę zarówno pułkownikowi Martinezowi, jak i zespołowi Centra Spike. Martinez pozostawał jednak zdeterminowany. Nie zamierzał poprzestać na półśrodkach. Już na początku misji podobno zebrał swoich ludzi i ostrzegł: jeśli ktokolwiek zdradzi operację, osobiście wpakuję mu kulkę w łeb. Z czasem do Centra Spike zaczęły napływać coraz bardziej niepokojące sygnały dotyczące metod pułkownika Martineza. Mówiono o brutalnych pobiciach, elektrowstrząsach, a nawet o egzekucjach. Problem w tym, że brakowało twardych dowodów. Nikt nie chciał otwarcie zabierać głosu w sprawie łamania praw człowieka. Dopóki Amerykanie oficjalnie niczego nie widzieli, nie czuli się zobowiązani do reagowania. Uznawano, że może działania Martineza były niegodne, lecz przecież i sam Escobar nie znał granic brutalności. Na Amerykanach robiło też wrażenie, że pułkownik Martinez szybko uczył się na własnych błędach. Jedna z historii dobrze to ilustruje.
Kiedy podczas szturmu na posiadłość Escobara jego ludzie w pośpiechu, nie mając czasu spalić dokumentów, oddawali na nie mocz i nurzali w odchodach, Martinez z odrazą patrzył, jak jeden z członków Centra Spike wyciąga papiery i zaczyna je czyścić. Nie wierzę, że pan to robi. Przecież to ludzkie odchody, powiedział zszokowany. Na co Amerykanin odparł spokojnie. Tam, skąd pochodzę, normalne jest także to, że czołgamy się po ziemi i brudzimy mundury. No i z biegiem czasu jego ludzie przywykli do nietypowych metod. Czołgali się, by wydobywać dokumenty nawet z latryn. Sam pułkownik coraz bardziej ufał nowoczesnym technologiom dostarczanym przez Amerykanów. Uważnie słuchał ich wskazówek, a niekiedy sam o nie zabiegał. Dlatego, gdy po serii nieudanych akcji zaczęto szeptać, że Martinez się sprzedał, ambasada USA nie zamierzała wydać go DEA. Pułkownik był już ich człowiekiem. Gra w kotka i myszkę z Escobarem trwała w najlepsze do momentu, gdy urząd prezydenta objął Cesar Gaviria. Wtedy Pablo zmienił taktykę. Porzucił zamachy bombowe i postanowił uderzyć w oligarchów, czyli wpływowe rody z Bogoty, od pokoleń kontrolujące media i zajmujące kluczowe stanowiska w państwie. Pod koniec sierpnia 1990 roku porwał znaną dziennikarkę i córkę byłego prezydenta Dianę Turbay wraz z częścią swojego zespołu. Szantaż przyniósł efekt. Zaledwie tydzień po porwaniu prezydent Gaviria wydał dekret, w którym zaproponował Escobarowi i innym narkos, że unikną ekstradycji i mogą liczyć na łagodniejszy wymiar kary, jeśli tylko poddadzą się i przyznają do winy. Nie była to jednak jedynie reakcja na porwanie, lecz element szerszego planu Gavirii. Jego priorytetem było zakończenie fali przemocy, nawet jeśli wymagało to układu z ludźmi pokroju Pabla Escobara. Pablo odpowiedział po swojemu, kolejną falą porwań. Ofiarami stali się Francisco Santos, dziennikarz i syn właściciela El Tiempo, oraz Marina Montoya, siostra byłego doradcy prezydenta Barco. Porywacze zażądali wycofania Kolumbii z umowy ekstradycyjnej, jasnych zasad dotyczących przyznania się do winy, stworzenia specjalnego więzienia dla poddających się narkotykowych bossów oraz gwarancji bezpieczeństwa dla ich rodzin. Mimo presji ze strony wpływowych obywateli i rodzin porwanych, prezydent Gaviria nie uległ naciskom. Twardo podkreślał, że Escobar nie otrzyma żadnej innej propozycji niż ta, którą już ogłosił. Ostatecznie jednak 8 października, wykonując gest dobrej woli, zadeklarował, że Pablo i inni narkos będą mogli wybrać najlżejszy z zarzutów i przyznać się do niego, unikając odpowiedzialności za resztę przestępstw. Ponownie zapewnił też, że nikt nie zostanie wydany w ramach umowy ekstradycyjnej. Escobar zaczął poważnie rozważać porozumienie, jednak domagał się twardych gwarancji. Pisemnego zapewnienia, iż pod żadnym warunkiem nie zostanie wydany innemu państwu. Chciał również mieć wpływ na warunki odbywania kary oraz otrzymać ochronę dla swojej rodziny. Na dowód, że traktuje negocjacje serio, nakazał zwolnienie 3 zakładników. Prezydent Gaviria, chcąc doprowadzić negocjacje do końca, jeszcze bardziej złagodził warunki poddania się. Zapewnił, że każdy, kto przyzna się do choćby jednego, nawet najmniejszego przestępstwa, odsiedzi skrócony wyrok. Pod koniec 1990 roku życie Pabla Escobara teoretycznie coraz bardziej przypominało koszmar. Pułkownik Martinez nieustannie deptał mu po piętach, a Pablo wiedział, że jeśli zostanie schwytany, czeka go śmierć. Jedyną realną drogą ratunku było więc oddanie się w ręce rządu. Escobar jednak uparcie dopracowywał szczegóły umowy, żądając na każdym kroku gwarancji. Wreszcie 19 czerwca 1991 roku Rada Konstytucyjna oficjalnie uchyliła umowę ekstradycyjną, a warunki kapitulacji Escobara zostały ostatecznie przypieczętowane. Pablo miał w końcu trafić do więzienia. Więzienna gra w kotka i myszkę. La Catedral. Zgodnie z porozumieniem, na wzgórzach Envigado powstawała budowla oficjalnie mająca pełnić funkcję więzienia, a w praktyce przypominająca raczej luksusowe schronienie. La Catedral.
Stworzone specjalnie dla Escobara, choć nie w pełni ukończone, było już gotowe do zamieszkania. Kontrola nad tym miejscem również pozostawała w jego rękach. Strażnicy nie podlegali Wydziałowi Więziennictwa, lecz byli zatrudniani bezpośrednio przez władze Envigado, a te znajdowały się pod całkowitą dominacją Pabla. Więzienie przeznaczono wyłącznie dla jego ludzi, najbliższych współpracowników i sicarios. Co więcej, blok poszukiwawczy otrzymał zakaz zbliżania się na mniej niż 20 km od bram La Catedral. Escobar zadbał też o inne szczegóły swojego bezpieczeństwa. Kilka tygodni przed poddaniem odwiedził budowę z bratem i zakopał na jej terenie pokaźny arsenał strzelb i karabinów maszynowych. Kiedyś się nam przydadzą, rzucił wówczas chłodno. W dniu poddania został przetransportowany do nowego więzienia helikopterem. Zgodnie z dekretem prezydenta Gavirii przyznał się jedynie do jednego przestępstwa – pośredniczenia w narkotykowej transakcji z Francuzami, którą zorganizował jego nieżyjący kuzyn Gustavo. Pablo szybko zadomowił się w La Catedral, a zza murów nadal zarządzał swoim narkotykowym imperium. Udoskonalił nawet sposób komunikacji. Mając na uwadze, że jest cały czas podsłuchiwany, zaczął hodować gołębie pocztowe. Krótko mówiąc, pobyt w tym miejscu przypominał raczej farsę niż odbywanie kary. La Catedral było państwem w państwie, przypominającym luksusowy hotel, a nie więzienie o zaostrzonym rygorze. W książce Polowanie na Escobara możemy między innymi przeczytać: strażnicy więzienni nie byli nikim innym jak pracownikami Pabla, a wojskowe punkty kontrolne przepuszczały ciężarówki Pabla bez sprawdzania. Chcąc mieć pod ręką dużo gotówki, Pablo sprowadził ciasno zwinięte pliki amerykańskich 100-dolarówek w kankach na mleko, które pewnego ranka zakopał pod osłoną mgły na terenach wokół więzienia. 2 kanki zawierające co najmniej $1 milion każda zostały umieszczone pod boiskiem do piłki nożnej. Zainstalowano bar ze strefą wypoczynkową oraz dyskoteką. Obok sali gimnastycznej znalazła się sauna. Cele skazanych przypominały apartamenty hotelowe z salonem, kuchnią, sypialnią oraz łazienką. Tajemnicą Poliszynela był też fakt, że Pablo, kiedy tylko miał taką potrzebę, opuszczał mury więzienia, między innymi na mecz piłki nożnej czy zakupy. Dobrze znany jest też fakt, że w 1991 roku w La Catedral rozegrany został mecz towarzyski między osadzonymi a znanymi piłkarzami, w tym z Diego Maradoną. Legenda futbolu wspominała później to wydarzenie w następujący sposób. Kiedy wszedłem do tego miejsca, wyglądało jak luksusowy hotel w Dubaju. Graliśmy w piłkę i wszyscy świetnie się bawiliśmy. A potem tej nocy była impreza z najlepszymi dziewczynami, jakie w życiu widziałem. A ja siedziałem w więzieniu. Nie mogłem w to uwierzyć. Następnego ranka zapłacił mi i bardzo uprzejmie się pożegnał. W końcu jednak beztroska odsiadka zaczęła się komplikować. Władze zaczęły formułować przeciwko Escobarowi nowe zarzuty. Pablo został oskarżony m.in. o duchowe kierowanie planem zamachu na Luisa Galana. We wrześniu jeden z jego sicarios, Dandeny Muñoz, został aresztowany w Nowym Jorku i oskarżony o udział w zamachu bombowym na samolot Avianca oraz w ponad 100 innych zabójstwach. Biorąc pod uwagę nowe okoliczności, prezydent Gaviria zdecydował się przydzielić sprawę Escobara młodemu, ambitnemu prawnikowi, wiceministrowi sprawiedliwości Eduardo Mendozie. Był niedoświadczony i naiwny, ale za to uczciwy i jeszcze idealistycznie nastawiony do świata. Miał też zaufanie prezydenta, które zyskał dzięki swojemu zaangażowaniu w kampanię wyborczą. Zadania Mendozy były klarowne. Znaleźć zarzut, którego Escobar nie będzie w stanie obalić, oraz stworzyć prawdziwe więzienie dla narkobossa. Zgodnie z umową zawartą z Pablem, nowa placówka musiała powstać dokładnie w miejscu istniejącego obiektu. Dlatego zdecydowano, że więzienie zostanie zbudowane wokół już funkcjonującej struktury. Plan był jasny. Pojawił się jednak jeden znaczący problem. Żaden wykonawca nie chciał się podjąć budowy. Wszyscy bali się Escobara. Jeden z deweloperów powiedział nawet: nie zbudujemy klatki, w której już siedzi lew. Ostatecznie zadania podjęła się izraelska firma General Security, a budowa ruszyła latem 1992 roku.
Już przez pierwszy rok pobytu Pabla Escobara w więzieniu ambasada Stanów Zjednoczonych, prasa i wielu przedstawicieli rządu, w tym sam Mendoza, namawiali prezydenta Gavirię do zakończenia tej farsy. Miarka przebrała się na początku 1992 roku, kiedy to prokurator generalny Gustavo de Greiff ujawnił luksusy, jakie panują w więzieniu. Między innymi łóżka wodne, jacuzzi, drogi sprzęt grający, ogromne telewizory. Później wyszło także, iż Pablo miał tam również stolik z telefonami i metalową szafkę zamontowaną w ścianie przed celą, która była główną rozdzielnią elektryczną, w której znajdowały się wszystkie linie telefoniczne więzienia. Nie było wątpliwości, kto zarządzał tym przybytkiem. Prezydent nakazał natychmiastowe usunięcie wszelkich luksusów z więzienia. Zgodnie z rozkazem, Mendoza wysłał do więzienia ciężarówkę i choć obawiał się, że zostanie odesłana z niczym, ku jego zaskoczeniu brama La Catedral została szeroko otwarta, a sam Pablo zachęcał do wjazdu. Mendoza z dumą pokazał prezydentowi zdjęcia ogołoconych wnętrz. Jednak było to jedynie pyrrusowe zwycięstwo, ponieważ jeszcze tego samego dnia wszystkie wywiezione przedmioty zostały zastąpione nowymi. Spokojne życie, jakie Pablo prowadził za kratami, skończyło się wraz z pochopnymi morderstwami, których dokonano na jego zlecenie. Po tym, jak Escobar podniósł daninę dwóm wpływowym rodzinom z Medellin, Galeano i Moncada, które znacznie wzbogaciły się po aresztowaniu Pabla i były zobowiązane płacić mu podatek wojenny, a następnie nakazał ukraść część ich pieniędzy, zdenerwowane głowy rodów przybyły do La Catedral, aby wyjaśnić tę zniewagę. W odpowiedzi Pablo kazał ich zabić. Po kilku dniach zlikwidowano też braci zamordowanych. Rodziny ofiar zgłosiły to na policję, a w związku z tym, że w morderstwa zamieszany był też poniekąd rząd, ponieważ dwaj pierwsi narkobosowie zostali zamordowani na terenie La Catedral, prezydent Gaviria został zmuszony do podjęcia działań. Ucieczka. 21 lipca 1992 roku na zlecenie rządu zaplanowano szturm na La Catedral. Zamierzano sprowadzić Escobara z powrotem do Bogoty, ale nikt z polityków czy wojskowych nie miał ochoty brać odpowiedzialności za tę akcję. Na miejsce został wysłany wspomniany wcześniej wiceminister sprawiedliwości Eduardo Mendoza, który, mając świadomość bycia poniekąd marionetką oraz poczucie, jakby sam sobie kopał grób, z godnością przyjął narzuconą rolę i odpowiedzialność. Na miejscu początkowo sytuację w środku więzienia miał wybadać pułkownik Navas. Po 45 minutach zameldował: cóż, sytuacja jest pod kontrolą, ale ci ludzie są bardzo wystraszeni. Powiedzieli mi, że zaczną wysadzać więzienie w powietrze, jeśli wojsko będzie próbowało wejść i zabrać Escobara. Zaproponował Mendozie, by ten sam wszedł do środka i spróbował ich uspokoić. Mendoza podjął wyzwanie. W środku Pablo rozpoczął chłodno. Zdradził mnie pan, panie wiceministrze. Mówił spokojnie, ale był zły. Prezydent Gaviria też mnie zdradził. Zapłacicie za to. Zapłaci za to ten kraj, ponieważ mam z wami umowę. Minister, próbując zachować spokój, tłumaczył, że jedyne co chcą zrobić, to zakończyć budowę nowego więzienia, a nie jest to możliwe, gdy w środku przebywają więźniowie. Na koniec Mendoza odwrócił się i udał się do wyjścia i w duchu był szczerze zdziwiony, że Escobar pozwolił mu tak po prostu odejść. Konsternacja nie trwała jednak długo. Ludzie Pabla dogonili go, gdy był już prawie przy bramie. W rękach trzymali karabiny maszynowe. Zaprowadzili go do domku strażnika, gdzie Pablo oświadczył: panie wiceministrze, od tej chwili jesteś moim więźniem. Jeśli wkroczy wojsko, umrzesz pierwszy. Po czym dodał: jesteś zatrzymany, ale nie zostaniesz zabity. Jeśli ktoś cię tknie, będzie miał ze mną do czynienia. Mendoza został zabrany do celi Escobara, która ku jego zdziwieniu wyglądała prawie dokładnie tak samo jak przed przeprowadzoną przez niego konfiskatą luksusowych przedmiotów. Na zewnątrz, zaniepokojony obrotem spraw, prezydent Gaviria natychmiast nakazał wysłać do więzienia oddziały specjalne. Odwlekany szturm teraz momentalnie się rozpoczął. Mendoza, nie mogąc znaleźć lepszego rozwiązania, położył się płasko na podłodze i czekał,
przekonany, że tak właśnie zakończy się jego żywot. Jednak nie zginął. W czasie strzelaniny osłaniał go sierżant kolumbijskich sił specjalnych. Kiedy strzały ustały, wybiegli w stronę bram. Mendoza był bezpieczny. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział za bramą, brzmiały: „Generale, czy Escobar zginął?” Ale szybko dostrzegł twarz stojącego przed nim generała i w jednej chwili dotarło do niego: on uciekł. Pablo uciekł z więzienia razem z bratem Roberto, prowadząc niewielką grupę przez wzgórze. Wycięli dziurę w drucie kolczastym i przeszli tuż obok żołnierzy, którzy nie zareagowali. Wściekłość prezydenta Gavirii po odebraniu informacji nie miała granic. Pablo Escobar po raz kolejny go ośmieszył i poniżył w oczach opinii międzynarodowej, która i tak już uważała Kolumbię za narkokrację. Miarka się przebrała. Wiedział, że nie będzie kolejnych umów ani specjalnych więzień. Pablo zostanie złapany i zabity. Krótko po wydarzeniach w La Catedral prezydent dał znać Amerykanom, że mają otwarte drzwi. Mimo konstytucyjnych zapisów zabraniających działań obcych oddziałów w Kolumbii, Gaviria stwierdził, że przyjmie każdą pomoc, jaką mogą dać Amerykanie. Pościg i Los Pepes. Kolumbia znów stawała się areną wielkiej, niebezpiecznej gry. Słowa prezydenta Cezara Gavirii szybko zamieniły się w czyny. Do kraju wróciła odesłana wcześniej elitarna grupa Centra Spike. Jednak wiadomo już było, że aby dopaść Escobara potrzebni są prawdziwi specjaliści do walki z terroryzmem. Zapadła decyzja, by do Kolumbii sprowadzić jednostkę, która potrafi zaplanować i przeprowadzić każdą akcję bez względu na ryzyko. Delta Force. W czasie, kiedy Amerykanie szykowali się do jednej z największych akcji poszukiwawczych, administracja prezydenta Gavirii zaczęła chwiać się w posadach. Polowanie na winnych po ucieczce Pabla najmocniej oczywiście uderzyło w wiceministra Eduardo Mendozę, który został zmuszony do dymisji. Sam Escobar też nie pozostawał bierny. Wysłał do władz oświadczenie, w którym pisał: w odpowiedzi na agresję przeciwko nam nie podejmiemy na razie żadnych działań odwetowych i chcemy nadal pracować nad procesem pokojowym. Jesteśmy chętni poddać się organom sprawiedliwości, jeśli zagwarantuje się nam pobyt w więzieniu w Envigado oraz przekaże kontrolę nad zakładem karnym siłom specjalnym Narodów Zjednoczonych. Dokument kończył się podpisem: Kolumbijska strefa dżungli, 24 lipca 1992 roku, Pablo Escobar i towarzysze. Gaviria odpowiedział krótko i twardo: żadnych negocjacji. Było jasne, jeśli teraz złapią Escobara, nikt nie będzie próbował go zamykać. Musi zginąć. 4 dni po szturmie na La Catedral w Bogocie wylądował wspomniany oddział Delta Force pod dowództwem pułkownika Jerry'ego Boykina. Oficjalnie mieli jedynie doradzać kolumbijskiej policji. W praktyce jednak to oni wyznaczali kierunek działań. Poszukiwania ruszyły z rozmachem, jakiego Kolumbia nigdy wcześniej nie widziała. Nad Medellin krążyło jednocześnie nawet 17 samolotów szpiegowskich. Tak wielka operacja miała złamać Escobara, ale przy okazji wywołała też kryzys polityczny. Pewnej nocy jeden z samolotów zszedł tak nisko, że znalazł się poniżej 1000 stóp nad ziemią, a następnego dnia prasa pisała już o amerykańskiej inwazji na Medellin. To zamieszanie i kolejne niepowodzenia doprowadziły do przekonania, że Escobara nie da się schwytać nawet przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, dopóki Kolumbia nie stworzy elitarnego oddziału uderzeniowego, szybkiego, bezwzględnego i lojalnego. Potrzebna była kolumbijska namiastka amerykańskiego Delta Force, a jedyną osobą, która mogła sprawić, że plan ten się powiedzie, był znany nam już pułkownik Hugo Martinez. Ten 2 lata deptał Escobarowi po piętach. Poddanie się bossa i uwięzienie w La Catedral uważał za najbardziej wyrafinowaną formę ucieczki. Dlatego gdy usłyszał, że Pablo znów jest na wolności, niemal ucieszył się na myśl o nowej rozgrywce. Tym bardziej, że jego kariera od dawna stała w miejscu.
a wśród znajomych krążył nawet żart, że awans na generała dostanie dopiero wtedy, gdy złapie Escobara. Martinez, który w tym czasie przebywał w Madrycie jako łącznik wojskowy, nawet nie zastanawiał się, czy porzucić wygodną europejską posadę. Escobar nigdy nie dał mu o sobie zapomnieć. Kilkukrotnie próbował zabić jego i jego rodzinę, także w Madrycie. Zdeterminowany szybko wziął się do roboty i już pod koniec 1992 roku jego blok poszukiwawczy zlikwidował 20 najważniejszych ludzi Escobara. Jak zwykle jednak zwycięstwa okupiono ogromną ceną. W ciągu pierwszych 6 miesięcy walki zginęło ponad 65 policjantów. W Waszyngtonie narastała frustracja. Straty były wysokie, a efekty wciąż niezadowalające. Gdy w styczniu 1993 roku prezydentem USA został znacznie mniej skory od poprzednika do prowadzenia otwartej wojny z kartelami Bill Clinton, budżet przeznaczony na działania w Kolumbii zaczął się kurczyć. Między amerykańskimi agencjami działającymi w Medellin wybuchła ostra rywalizacja. Każda chciała udowodnić, że to jej ludzie i metody są najskuteczniejsze. Sukces w tym wyścigu oznaczał prestiż, wpływy i kolejne fundusze na przyszłe operacje. Największa rywalizacja toczyła się między CIA a Centra Spike, przy czym ta druga była bezkonkurencyjna w namierzaniu celów. Jej agentom rzadko coś umykało, czego przykładem było choćby wykrycie szpiega w szeregach bloku poszukiwawczego, który, jak się później okazało, został zwerbowany, by zabić pułkownika Martineza. W styczniu 1993 roku na scenie pojawiła się całkiem nowa siła wymierzona w Escobara. Kiedy najpierw podpalono posiadłość jego matki, La Cristalina, wkrótce potem eksplodowały 2 samochody pułapki pod domami jego krewnych, a trzecia bomba wybuchła w jednej z Finca, raniąc matkę i ciotkę, to choć nikt nie zginął, przekaz był jasny. Kolumbijska Policja Narodowa uznała, że za atakami stoi tajemnicza grupa Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, czyli prześladowani przez Pabla Escobara. Ta grupa zaprzysięgła zemstę Escobarowi, jego rodzinie, współpracownikom za każdym razem, gdy Escobar dopuści się aktu terrorystycznego, w którym zrani niewinnych ludzi. Pisał agent DEA Javier Peña, a Amerykanie przyjęli te działania z zadowoleniem. Czy mogło być coś lepszego niż rodzimy samozwańczy ruch wymierzony przeciw wrogowi publicznemu numer 1? Za Los Pepes stali najprawdopodobniej dawni sojusznicy Pabla. Rodziny Moncada i Galeano, a także funkcjonariusze Policji Narodowej, którzy w poprzednich latach ponieśli ciężkie straty z rąk jego sicarios. Dziennikarka newyorkera Alma Guillermo Prieto pisała, że wśród liderów tej grupy znajdowała się siostra zamordowanych braci Galeano, a sam oddział miał wywodzić się z bloku poszukiwawczego. Rodziny Galeano i Moncada, bogate, wpływowe i żądne zemsty, ale zbyt słabe, by samodzielnie zmierzyć się z machiną Escobara, znalazły wsparcie u blisko z nimi związanego Fidela Castaño, zwanego Rambo. Charyzmatycznego przemytnika i zabójcy, który po ucieczce Pabla nawiązał kontakt z blokiem poszukiwawczym i zaoferował im swoją pomoc. I tak właśnie ostatecznie udało się zgromadzić grupę ludzi o złej sławie, gotowych wesprzeć pościg za Escobarem. Część z nich działała w Stanach Zjednoczonych, większość jednak w samej strefie wojennej Medellin. Pojawienie się Los Pepes tchnęło nowe życie w działania, które wcześniej zdawały się prowadzić donikąd. Coraz groźniejsze grono przeciwników zaczęło stopniowo zaciskać pętlę wokół szyi Pabla. W lutym 1993 roku Los Pepes rozpoczęli falę egzekucji, uderzając w ludzi powiązanych z kartelem z Medellin. 3 lutego odnaleziono ciało Luisa Isazy, menedżera niższego szczebla, z zawieszoną na szyi tabliczką z napisem „Za zadawanie się z narkoterrorystami i zabójcą dzieci Pablem Escobarem. Za Kolumbię Los Pepes”. W kolejnych 2 dniach zginęło kolejnych 7 jego współpracowników.
Jednak największym ciosem dla Escobara w tym czasie okazało się zablokowanie wyjazdu jego żony i dzieci do Miami. W momencie, gdy Los Pepes siało terror wśród ludzi Pabla, jego rodzina była najczulszym punktem nacisku. Rząd nie mógł dopuścić, by znalazła bezpieczne schronienie w Stanach Zjednoczonych. Powołano się m.in. na przepis, zgodnie z którym dzieci poniżej 18 roku życia nie mogły podróżować do USA bez zgody obojga rodziców. Idąc za ciosem, Los Pepes wkrótce zaczęli rozprawiać się z prawnikami Escobara. W marcu znaleziono zamordowanego jednego z jego obrońców, Raula Zapatę. Przy ciele leżał liścik z pogróżkami wobec 4 innych adwokatów. Kilka tygodni później 2 z nich zginęło, gdy opuszczali więzienie w Modesto w Bogocie. 16 kwietnia policja odkryła zwłoki najważniejszego prawnika Pabla, Guida Pary, oraz jego 18-letniego syna Guida Andersa. Wówczas 3 najbardziej znanych prawników Escobara, Santiago Uribe, José Lozano i Reinaldo Suárez, publicznie ogłosiło rezygnację ze współpracy z bossem. Jednak Lozano popełnił fatalny błąd. Wciąż świadczył Pablo usługi w tajemnicy i oczywiście zapłacił za to życiem. W samym centrum Medellin dostał 25 kul. W lipcu zrezygnowało kolejnych 7 prawników dotąd pracujących dla Escobara. Po odnalezieniu ciał Pary'ego i jego syna, prezydent Gaviria nie miał wyjścia. Musiał publicznie potępić działalność samozwańczych stróżów prawa. Ogłosił nagrodę w wysokości $1,400,000 za informacje o grupie. Niemal natychmiast po jego wystąpieniu ukazał się komunikat Los Pepes, w którym informowali o rozwiązaniu grupy, argumentując, że odegrała już swoją rolę w pościgu za Escobarem. Mimo komunikatu, w rzeczywistości szwadron śmierci wcale nie przerwał krwawej serii ataków. Za to pojawiało się coraz więcej dowodów na ich związki z pułkownikiem Martinezem i blokiem poszukiwawczym. Prokurator generalny Gustavo de Grave twierdził nawet, że posiada zeznania świadka potwierdzające wspólne operacje członków bloku i Los Pepes. Jednak prezydent Gaviria obawiał się, że nagłośnienie skandalu zahamuje pościg za Escobarem, a Amerykanie, podkreślając konsekwencję i sukcesy Martineza, jednoznacznie opowiedzieli się po jego stronie, naciskając, by prokurator nie usuwał go ze stanowiska. Kartel z Medellin został zdziesiątkowany i praktycznie położony na kolana dzięki decyzjom pułkownika Martineza. Ambasada USA wciąż wspiera jego działania i jego podwładnych, argumentowali. Ostatecznie Martinez pozostał na stanowisku, a żaden z członków bloku poszukiwawczego nie usłyszał zarzutów dotyczących współpracy z Los Pepes. Śmierć narkobossa. Coraz bardziej zdeterminowany pułkownik Martinez, próbując zakończyć sprawę kartelu raz na zawsze, tam gdzie mógł, szukał nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich okazał się przenośny zestaw do namierzania sygnałów, który właśnie przeszedł pomyślne testy, a którym dzięki CIA dysponował oddział specjalny kolumbijskiej policji. Pułkownik oczywiście ściągnął go do siebie, choć pojawił się pewien problem, gdyż w grupie służył jego syn Hugo, którego senior od lat chronił przed wysłaniem do Medellin, wiedząc, jak śmiertelnie niebezpieczna jest służba tam. Młody policjant jednak nie zamierzał się wycofać. Był inteligentny, podobnie jak ojciec, a ponadto był charyzmatycznym i przewidującym przywódcą. Człowiekiem, który potrafi przekonać ludzi, by za nim poszli, nawet jeśli tylko on rozumie, dokąd idą. Młodemu Martinezowi ostatecznie udało się przełamać opór ojca i wraz ze swoim oddziałem pojawił się w Medellin. Od CIA dostali oni 6 nowych aparatów do namierzania kierunku, zainstalowanych w specjalnie przygotowanych furgonetkach Mercedesa. Jednym z pierwszych zadań zespołu stało się złamanie kodu komunikacyjnego, którym posługiwali się Pablo Escobar i jego syn Juan Pablo. Młody Escobar, choć miał zaledwie 16 lat, zachowywał się jak głowa rodziny. Sprawiał wrażenie, że to on podejmuje wszystkie decyzje. Nawet za matkę, którą sytuacja ewidentnie przerosła. Stworzony przez niego i ojca kod był prosty, ale skuteczny. Specjalne słowa i wyrażenia oznaczały konieczność natychmiastowej zmiany częstotliwości.
W efekcie śledzenie ich rozmów przypominało pogoń za cieniem. Początkowo w bloku poszukiwawczym panował entuzjazm. Nowy sprzęt i doświadczony oddział budziły wielkie nadzieje. Jednak kolejne niepowodzenia szybko ostudziły nastroje, a coraz częściej szeptano, że oddział wciąż działa w Medellin tylko dlatego, że służy w nim syn pułkownika. Martinez senior nie podzielał tych wątpliwości. Ufał zarówno w możliwości nowej technologii, jak i w talent swojego syna. I nie pomylił się. Hugo Martinez i jego ludzie w końcu rozszyfrowali kod Escobara i jego potomka. Metodą prób i błędów odkryli, że gdy Pablo mówił „chodźmy na wyższe piętro” albo „wieczór się skończył”, była to zaszyfrowana komenda do zmiany na ustaloną z góry częstotliwość. Odkrycie wydawało się przełomem, lecz szybko wyszły na jaw kolejne problemy. Wspólnie z CIA zespół Hugo namierzył sygnał Pabla w okolicach seminarium San Jose w Medellin. Samolot CIA wychwycił tam sygnał radiowy, a patrole terenowe wskazały, że Escobar ukrywa się w jednym z budynków rozległego kompleksu. Pułkownik Martinez rozkazał przeprowadzić szturm. Jednak po godzinach przeczesywania wnętrz nie znaleziono nikogo. Escobar wyparował. Załamany porażką Hugo przekazał kontrolę nad zespołami obserwacyjnymi agentom CIA, a sam jedynie poprosił ojca, by pozwolił mu zatrzymać jedną furgonetkę i 2 ludzi do pracy ze sprzętem. Pułkownik się zgodził i od tej chwili w Medellin działały 2 rywalizujące ze sobą zespoły. Po nieudanym ataku na seminarium głos Escobara zniknął z eteru. Dopiero po kilku dniach ponownie namierzono go w jednej z jego fincas na wzgórzu Aguas Frias. Martinez tak jak wcześniej nakazał szturm, ale i tym razem Pablo umknął. Z podsłuchanych później rozmów wyszło na jaw, że w czasie rozmów z synem wychodził z domu i wspinał się wyżej, w stronę lasu, aby mieć lepszy sygnał. Miał też stamtąd idealny widok na okolicę. Gdy żołnierze przeszukiwali posiadłość, on przeczekał w ukryciu wśród drzew, a potem pod osłoną nocy zbiegł ze wzgórza. Choć operacja w Aguas Frias zakończyła się klęską, dała jeden bezcenny dowód. Urządzenia działały, a Pablo rzeczywiście znajdował się w miejscu, które wskazywały. Tyle, że Escobar ponownie zapadł się pod ziemię. W eterze zapanowała cisza. Sytuacja zmieniła się, gdy zdesperowani Los Pepes w kilka miesięcy zamordowali wielu krewnych Escobarów i spalili większość ich posiadłości, a jego najbliższa rodzina spróbowała opuścić Kolumbię. Rząd oczywiście nie chciał pozwolić na wyjazd, będąc przekonanym, że dopóki Pablo troszczy się o najbliższych, dopóty będzie zmuszony ujawniać się w rozmowach. Uwolniony od tego ciężaru mógłby zniknąć bez śladu. Kiedy pod koniec roku żona i dzieci Pabla wsiedli na pokład samolotu Lufthansy lecącego z Bogoty do Frankfurtu, w samolocie towarzyszyli im incognito agenci DEA i kolumbijscy policjanci. Zaledwie godzinę po starcie rzecznik niemieckiego MSW ogłosił, iż Escobarowie nie zostaną wpuszczeni na teren Niemiec. Wściekły Pablo chwycił za telefon. Najpierw zadzwonił do Pałacu Prezydenckiego w Bogocie, grożąc, że wysadzi autobus pełen dynamitu przed siedzibą prezydenta, podłoży bomby w całej stolicy, a jeśli trzeba, zniszczy ambasadę Niemiec i zacznie mordować niemieckich obywateli. Kilka minut później powtórzył groźby, tym razem dzwoniąc bezpośrednio do ambasady Niemiec oraz do biura Lufthansy w Bogocie. Tymczasem żona Pabla oficjalnie poprosiła w Niemczech o azyl polityczny. Czekała na decyzję całą noc, by nad ranem usłyszeć jednoznaczną odpowiedź. Odmowa. Rodzina Escobarów została pod eskortą uzbrojonych funkcjonariuszy doprowadzona na lotnisko i odesłana samolotem do Bogoty. Po powrocie kolumbijski minister obrony nakazał odwołać wszelką ochronę i przewieźć ich do hotelu Tequendama w centrum stolicy. Tego samego dnia Los Pepes wystosowali oświadczenie dla prasy, w którym podkreślając dotychczasowe wstrzymanie działań na dłuższy czas z szacunku do próśb rządu, ogłosili wznowienie ofensywy przeciwko Escobarowi. Żona i dzieci pozostawieni bez ochrony stali się łatwym celem. Władze liczyły, że sam fakt zagrożenia sprawi, iż Pablo zacznie tracić panowanie nad sobą.
I dokładnie tak się stało. Przez kolejne dni Escobar był wyjątkowo aktywny. Dzwonił do hotelu nawet 6 razy dziennie. Świadomy, że jego rozmowy są podsłuchiwane, próbował mylić pościg. Korzystał z radiotelefonu o niezwykle silnym sygnale, nadając z tylnego siedzenia taksówki. Urządzenie podłączał do większego nadajnika, który jego ludzie nieustannie przemieszczali po mieście. Pod koniec listopada Escobar znalazł sobie nowe schronienie. Niepozorny, dwupiętrowy, ceglany szeregowiec przy ulicy 79A. Od pewnego czasu był jak w potrzasku. Ścigały go niemal wszystkie możliwe siły. Amerykanie, rywale z kartelu Scali, kolumbijski rząd, blok poszukiwawczy oraz Los Pepes, cień jego własnej przeszłości. Jego jedynym celem stało się wydostać rodzinę z Kolumbii. Wiedział, że pełną swobodę działania odzyska, gdy oni będą bezpieczni. Jednak na realizację tego planu zwyczajnie nie starczyło mu czasu. 2 grudnia 1993 roku Pablo Escobar kilkukrotnie próbował połączyć się telefonicznie z hotelem Tequendama. Za trzecim razem wreszcie udało mu się porozmawiać z bliskimi. W tej samej chwili do akcji ruszył czekający na szansę rehabilitacji po wcześniejszych porażkach syn pułkownika Martineza. W słuchawkach pojawił się charakterystyczny sygnał, a skaner poprowadził go w stronę biurowca oddalonego o kilka przecznic. Przekonany, że to stamtąd Escobar prowadzi rozmowę, natychmiast podał współrzędne. Oddział szturmowy wdarł się do budynku, rozpraszając się po korytarzach i przeszukując kolejne pokoje. Jednak Pablo nadal mówił spokojnym tonem, jakby znajdował się w miejscu całkowicie bezpiecznym. Wtedy Martinez Jr. poczuł niepokój. Siedząc na miejscu pasażera białej furgonetki Mercedesa, na chwilę zamknął oczy, po czym ponownie spojrzał na monitor. Na ekranie zobaczył lekkie migotanie na poziomej linii. Subtelne zakrzywienie, które wcześniej umknęło jego uwadze. Z doświadczenia wiedział, że oznacza to jedno. Odbiera jedynie echo sygnału. Zerwał się i krzyknął: „To nie tutaj, to nie tutaj!” Kazał kierowcy ruszać dalej. Po przejechaniu kilku przecznic linia na ekranie zaczęła się wydłużać, a w słuchawkach narastał coraz mocniejszy dźwięk. Jechali, aż sygnał osiągnął maksimum. Zatrzymali się przed rzędem dwupiętrowych domów, tyle że urządzenie nie wskazywało, w którym z nich kryje się Escobar. Kilkukrotnie przejechali ulicą tam i z powrotem, aż Hugo postanowił oderwać wzrok od monitora i spojrzeć na budynki. I wtedy go zobaczył. W oknie na piętrze jednego z domów stał masywny mężczyzna. Natychmiast chwycił za radio i połączył się z ojcem. W słuchawce rozległ się jego krzyk: „Zlokalizowałem go!” Pułkownik Martinez wydał rozkaz: obstawić wyjścia, nikogo nie wypuszczać i czekać na wsparcie. 10 minut po namierzeniu kryjówki na ulicy 79A na miejsce dotarła grupa szturmowa bloku poszukiwawczego. 6 funkcjonariuszy wdarło się do środka i otworzyło ogień. Na piętrze znajdował się Pablo Escobar i jego lojalny ochroniarz Alvaro de Jesus Acudelo, znany jako Limon. Gdy usłyszeli pierwsze strzały, podjęli desperacką próbę ucieczki przez okno. Z tyłu domu znajdował się daszek otoczony z 3 stron murem. Wystarczyło skoczyć z okna 3 metry w dół. Limon wyskoczył pierwszy. Wylądował na dachówkach i rzucił się do biegu. Ale chwilę później został przeszyty serią kul wystrzelonych przez funkcjonariuszy obstawiających ulicę. Trafiony wielokrotnie, spadł z dachu i bez życia osunął się na trawnik. Chwilę później w oknie pojawił się Pablo. Zatrzymał się na sekundę, by zrzucić klapki i skoczył. Trzymał się blisko ściany, szukając jakiejkolwiek osłony. Dotarł niemal do końca spadzistego dachu, gdy nagle powietrze przeszyła gęsta salwa. Escobar runął w dół, rozbijając dachówki i upadając twarzą na ziemię. „Viva Colombia! Właśnie zabiliśmy Pabla Escobara!” krzyknął przez radio dowódca grupy szturmowej. Raport z autopsji ujawnił, że Escobar został trafiony 3 kulami. W nogę, w plecy i w głowę. Rany na ciele same w sobie nie były śmiertelne.
Dopiero pocisk, który wszedł przez prawe ucho i wyszedł obok lewego, przebijając mózg, natychmiast zakończył jego życie. Trafienie było tak precyzyjne, że sugerowano, iż strzał padł już wtedy, gdy Pablo leżał na ziemi. Podobnie mógł zginąć Limon, trafiony w czoło z precyzją, która w czasie wymiany ognia wydawała się wręcz nieprawdopodobna. Dopiero 7 lat później pułkownik Oscar Naranjo, szef wywiadu Policji Narodowej Kolumbii, przyznał otwarcie, że Escobar został dobity z bliska. Śmierć bossa kartelu od początku była celem operacji. Nikt nie zamierzał ponownie odstawiać go do więzienia. Kiedy leżał martwy, policjanci pozwolili sobie na groteskowy gest. Zaczesali jego wąsy w kształt hitlerowskiego zarostu, a to upokarzające zdjęcie szybko obiegło światowe agencje prasowe. Blok poszukiwawczy świętował. Strzelali salwami w powietrze, aż wystraszeni sąsiedzi zaczęli machać białymi chusteczkami, myśląc, że to jedyny sposób, by przeżyć. Funkcjonariusze byli w takiej euforii, że pozowali do zdjęć przy ciele Escobara, unosząc karabiny w geście triumfu. W dowód, że ich wieloletni koszmar dobiegł końca. Warto wspomnieć, że w środowisku amerykańskich służb śmierć Pabla uchodziła za zakończoną sukcesem operację jednostki Delta Force. Krążyła legenda, że ich ludzie byli obecni podczas akcji. Jeśli rzeczywiście tak było, zadbano o to, by nie pozostawić żadnych dowodów. Część członków bloku poszukiwawczego twierdziła, że w grupie szturmowej znajdowali się Amerykanie, inni temu zaprzeczali. Możliwe więc, że rzeczywiście tam byli, a może nawet to oni oddali śmiertelne strzały. To wyjaśniałoby ich precyzję. Dla pułkownika Hugo Martineza była to chwila spełnienia. Wreszcie mógł odetchnąć po latach nieustannej pogoni za Escobarem. Wkrótce awansował na generała, choć wciąż cieniem na jego reputacji kładły się oskarżenia o współpracę z Los Pepes i przyjmowanie pieniędzy od kartelu Skali. Syn pułkownika, Hugo Junior, także doczekał się nagrody. Został wysłany na placówkę dyplomatyczną w Waszyngtonie, gdzie pracował 2 lata. W 1997 roku dołączył do niego ojciec jako attaché wojskowy, po czym w 1998 roku odszedł na emeryturę. Martinezowie rozważali emigrację, obawiając się zemsty karteli. Wybrali Argentynę, ale ironia losu sprawiła, że w 2000 roku właśnie tam została aresztowana żona Escobara wraz z synem. Ich bezpieczna przystań okazała się kryjówką rodziny ich największego wroga. Po śmierci Escobara wdowa wraz z dziećmi znaleźli schronienie w Buenos Aires. Żyliby tam pewnie w spokoju przez kolejne lata, gdyby nie to, że w 2000 roku księgowy, który liczył na romans z żoną Pabla, a został przez nią odrzucony, złożył donos, oskarżając rodzinę o nielegalne pranie pieniędzy. Informacja uruchomiła lawinę, a rodzinie Escobara zagroziło więzienie lub deportacja. Tymczasem Centra Spike, jednostka specjalna CIA, która wspierała Kolumbijczyków w namierzaniu Escobara, popadła w niełaskę. Zamiast laurów czekały ich biurokratyczne przepychanki. Ostatecznie oddział został rozwiązany. Dość paradoksalny finał dla ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w polowaniu na najsłynniejszego barona narkotykowego XX wieku. Warto też wspomnieć, że śmierć Pabla Escobara, choć w Waszyngtonie i Bogocie była powodem do triumfu, dla wielu Kolumbijczyków, zwłaszcza mieszkańców Medellin, oznaczała żałobę. Tysiące osób wzięło udział w pogrzebie, towarzysząc trumnie niesionej ulicami miasta. Skandowano: "Kochamy cię, Pablo! Niech żyje Pablo Escobar!" A z tłumu płynęły także okrzyki gniewu wobec władz i zapowiedzi zemsty. Grób Pabla w Medellin wciąż jest starannie utrzymywany. Na prostym nagrobku widnieje fotografia uśmiechniętego, wąsatego Escobara w garniturze. Miejsce spoczynku otaczają kwiaty, krzewy i kute barierki, na których stoją 3 donice z roślinami. Śmierć Escobara nie położyła kresu przemysłowi kokainowemu. Przeszedł on w ręce innych, którzy wyciągnęli wnioski z jego błędów. W czasie pościgu za baronem narkotykowym dostawy kokainy z Kolumbii nie spadły.
Szacuje się, że w 1993 roku do USA trafiło od 243 do 340 ton tego narkotyku, z czego aż 70 do 80% pochodziło z samej Kolumbii. Amerykanie wydali na biały proszek około 30,8 miliarda dolarów. Ceny kokainy spadły, a jej podaż była większa niż kiedykolwiek. Do końca dekady wartość narkotyku na rynku amerykańskim systematycznie malała, co pokazało, że mimo miliardów dolarów przeznaczonych na wojnę z kartelami, kokainy było pod dostatkiem dla każdego, kto chciał ją kupić. Od początku było jasne, że zabicie Escobara nie zatrzyma eksportu narkotyku do Stanów, ani nawet go nie spowolni. Dla Amerykanów jednak stawką miało być coś więcej. Obrona demokracji, praworządności i sprawiedliwości. Escobar był po prostu zbyt bogaty, zbyt wpływowy i zbyt niebezpieczny. W ich narracji stawał się potencjalnym tyranem, którego obaliło niedoskonałe, lecz demokratyczne i wolne społeczeństwo. Oczywiście z pomocą Stanów Zjednoczonych. Historia Escobara to nie tylko opowieść o najpotężniejszym baronie narkotykowym XX wieku, ale także o kraju rozdartym między biedą a marzeniem o lepszym życiu. Escobar dla jednych był zbrodniarzem, dla innych dobroczyńcą. Jego śmierć nie zakończyła jednak ery kokainy, a jedynie otworzyła nowy rozdział wojny, która trwa do dziś. Krótko mówiąc, Escobar był symbolem marzenia o władzy absolutnej. Marzenia, które niemal zawsze kończy się upadkiem. Już za życia stał się legendą, a po śmierci mitem, który dzieli Kolumbię do dziś. Ale jego los pokazuje jasno, nawet największe przestępcze imperium w końcu runie.